przestań scrollować i zostań na dłużej na kanale, bo warto, bo dzisiaj premiera mydła Black Sheep Void. Takie mydło wystąpi dzisiaj na kanale oraz woda z tej samej serii, z polskiej, proszę Państwa, manufaktury. Warto zostać. Zapach mydła znam, bo nie wytrzymałem i otworzyłem wodę, więc domyślam się, że zapach mydła jest podobny. Jeśli chcecie się dowiedzieć więcej na temat mydła, możecie zasięgnąć na myblacksheep.pl bądź na Dwa Ostrza. Tam więcej informacji jeszcze zapewne niż te, które ja Wam tu przedstawię. Do tego kolejna premiera About Tie. Powyżej krawata, maszynka Looking Sharp. Coś chyba w tym jest. Maszynka z serii Windsor razem z 3 płytkami. W kolejnych odcinkach zobaczycie, jak działają poszczególne płytki. Tutaj były w tej piance, ja je wyjęłem, bo mocno siedzą. Został statyw do maszynki. Ładnie wykonane pudełko z szacunkiem dla klienta. A z pianki wyciągnę maszynkę. I ta maszynka wykonana w technologii CNC wystąpi dzisiaj, proszę Państwa, na kanale. Taka maszynka i 3 płytki, które są do niej dołączone. Maszynkę użyczył mi kolega Leszek. Bardzo dziękuję. Jedna z płytek. Tutaj jest kolejna płytka. Spójrzcie. Mild, bo takie jest to oznaczenie, właśnie mówi o tym. Mild, regular, mild oraz tutaj high, która jest dołączona, dokręcona do rączki. O tym za chwilę. A teraz otwieramy mydło. Otwieramy mydło, które banderola jest zaklejona. Tutaj widzimy ciekawą szata graficzna prosta. Jak również i tutaj. Gramatura 120 gramów. Czarna owca. A baza jest napisana tutaj w sposób jasny, czysty i klarowny. Singularity Core Base. Otwieramy. Premiera na kanale u Kwaska. Banderola została zerwana. Wieczko nie było mocno zakręcone. Tak wyglądająca masa. Zapach wyczuwalny, nie jest inwazyjny. Nakładamy na... Włożę wodę, żeby to mi nie poleciało. Nakładamy do miski od pani Wioli. Miękkie mydło. Nabrane specjalną łyżeczką. Po otwarciu zapach uderzył mnie ta mieszanina różnych woni, ale zaraz zobaczymy, co się wyłoni bardziej, co się da bardziej wyczuć. Tutaj na uwagę zasługuje, moim zdaniem, skład, ponieważ tutaj oprócz glinki kaolinowej jest także takie składniki raczej z górnej półki, ponieważ tutaj mamy masło kakaowe, mamy masło bakuri oraz masło kapłaku. Te rzeczy, no i tutaj mamy też glinkę kaolinową, no to już też dobrze wróży. Składniki, które nie są tak za bardzo powszechnie stosowane w masowej produkcji, w mydłach. Wkładam na bok. Do uzbrojenia żyletki użyjemy dzisiaj, ale o tym później. Teraz przekładam mydło. Konsystencja bardzo plastyczna. Zapach wyraźnie wyczuwalny. Jednak nie jest bardzo mocny, ale mięciutkie mydełko. Bardzo miękkie. Podejrzewam, że równie dobrze dałoby się rozprowadzić także i na twarzy. Więc to jest coś pośredniego między takim kropem a miękkim mydłem. Pędzelek Mondial. To, co mi zostało,
Wciskam w knot, węzeł na twarz. Masuję tu, gdzie mam najtwardszy zarost, gdzie najtrudniej go. Oj, teraz poczułem mocniej zapach. Te składniki, które Wam tutaj przeczytałem, raczej nie są stosowane w większości mydeł, raczej w tych takich z górnej półki, z wyższej półki, więc chwała za to Adrianowi, bo tak ma na imię producent tego mydła. Czarna owca. Patrzcie. Tak powstaje piana. Więc nie jest to jakaś wielka trudność, żeby tą pianę tutaj stworzyć. Proszę, bez większego wysiłku. Jak również z tego, co widzę, daje się łatwo oderwać pędzelkiem od dna, żeby przeszło to mydło do knota. Jeszcze odrobina wody. Masło na bazie łojowej. I tutaj co do zapachu, z tego co widzę, to zapach mydła pokrywa się z zapachem wody, jednak woda ma bardzo intensywny zapach, ostry, mocny, jak dla mnie ciekawy. Proszę bardzo. I już tutaj w misce nie ma nic, zostało przeniesione. Biały kolor piany. Jeszcze trochę wody. Mydła łojowe właśnie należy tak rozrabiać, dodając stopniowo wody dla uzyskania dobrej jakości piany. Cytrusy. Wyczuwam tutaj. Zaraz powiem Wam coś więcej na temat zapachu. Na stronie producenta, na stronie sklepu, bardzo ciekawy sposób opisany jest zapach. Bardzo taki obrazowy. Proszę. Myślę, że większa ilość wody tutaj jest bardziej wskazana. Przy wyrabianiu zobaczę w trakcie, czy trzeba będzie dodać wody jeszcze do węzła. Jak widzę, piana powstaje w sposób łatwy. Proszę bardzo. A wracając do zapachu, to mamy tutaj według producenta, a zaraz zobaczymy, co ja tutaj wyczuję. Mamy balsam jodłowy, bursztyn, paszczule, białe kwiaty. To już mi się podoba. Białe kwiaty, lawendę. Co tam jeszcze mamy? Porzeczkę. Kwiaty porzeczki, które nadają wodny charakter zapachom. Kwiaty porzeczki. Nuty właśnie, przez to czujemy nuty takie wodne, morskie, ale to nie są nuty chłodne, tylko to są nuty takie bardziej takiej wody z jeziora. Mamy cedr w tym zapachu, kochani. Zakładamy żyletkę. Do tych 3 płytek za każdym razem będzie użyta żyletka Perma Sharp firmy Gillette. Proszę bardzo, wyciągam jedną z żyletek i założę do płytki high, tej najbardziej agresywnej bądź najwyższej. Jak zwał, tak zwał. Producent tak określa. Odkręcamy. Mówię w liczbie mnogiej, bo
golę się razem z Wami. I zobaczcie tutaj jeszcze, żeby spojrzeć na czapkę. Czapka, widać ślady po obróbce CNC. Widać ślady. Gwint, z tego co widzę, jest dosyć gruby. Dosyć gruby, taki masywny gwint. To nie są ostro zakończone końce, więc posłuży na pewno długo. I piny są takie cieniutkie, przez to, że są cienkie otwory w płytce, również jak w poprzednim, jak w Blackbeardzie, nie przechodzą na przestrzał na zewnątrz. Piny są właśnie takie schowane w takie cienkie, drobne otworki. Tutaj wszystko jest tak wykonane jakościowo, że naprawdę tu nie ma się do czego przyczepić. A spójrzcie, jaka ciekawa jest konstrukcja, kształt płytki. Widzicie? Zakładam żyletkę. Permasharp do płytki z oznaczeniem H. High. Skręcamy. A, przepraszam, z szacunku dla kolegi, kolega wyposażył maszynkę w podkładkę silikonową, żeby nie zniszczyć czapki. Stosuje się do tego. Dokręcone. Ekspozycja, z tego co widzę, ekspozycja, wystawanie, patrzcie, jak żyletka równo siedzi. Widzicie? Żyletka jest uniesiona nad grzebieniem, nie dotyka do grzebienia. Tutaj otwory, które służą do odprowadzenia piany, są również duże. Zobaczmy, w jakim stopniu. Nic się nie rusza kompletnie. No i widać, że rogi żyletki są schowane pod czapką. Jest jeszcze spory dystans do końca głowicy, więc nie będzie problemu. Na przykład z goleniem głowy, albo tutaj za uszami, żeby na pewno się nie skaleczymy. Ekspozycja żyletki, wystawanie z głowicy jest bardzo niewielkie. Najbardziej agresywna, najwyższe ustawienie, jakby w cudzysłowie, głowicy. Zobaczmy, czy coś w trakcie tego monologu przyschło, nie przyschło, więc nie będę poprawiał. Nie odczuwam żadnego szczypania skóry, nic, kompletnie zero. Zobaczymy. Wracając do zapachu mydła. Windsor, above the tie Windsor, powyżej krawata. Mydło zmiękczyło mi zarost w sposób bardzo dobry. Nie czuję szczypania, tak samo golenie. Nie czuję ścinania zarostów, więc ten zarost jest zmiękczony w sposób dobry. Bardzo dobry nawet. Wiecie co, ja chciałbym użyć tego mydła do golenia z 3 różnymi sprzętami. Na początek to jest maszynka na żyletki. Będzie też kamisori z tym mydłem i będzie brzytwa. Dlatego, że chciałbym zobaczyć, jak te właściwości mydła, jak to mydło spisze się z 3 różnymi sprzętami, bo maszynka ma inne wymagania względem piany. Odrobinę inne, ale inne niż brzytwa czy kamisori. Ale jak widzę tutaj zmiękczenie zarostu, poślizg, zobaczmy jaki zostaje po zgarnięciu. No tutaj jest naprawdę bardzo dobrze. Maszynka z ciężką rączką, więc tutaj trzymanie palców pod czapką jak najbardziej wskazane i wtedy rączka sama ciągnie jakby na dół, ułatwiając ruchy.
sama się utrzymuje palce pod głowicą. A mydło, z tego co widzę, spisuje się nieźle. Pierwsze przejście zaliczone, załatwione. W mydle mamy. Na pewno czuje się też bergamotę, też występuje w mydle. Czuje się, tylko że wiecie co, to nie jest tak, że to jest jeden zapach, który tutaj dominuje. Najbardziej podoba mi się to, najmocniej wyczuwam tutaj białe kwiaty. Mamy tu jaśmin, mamy konwalię. Porzeczkę, która nadaje wodny charakter zapachowi. Najbardziej dominuje tutaj dla mnie, to jest moje osobiste zdanie, bergamota, kwiat czarnej porzeczki i jaśmin. To się czuje najbardziej. W mydle zobaczymy, jakie składniki. Wiadomo, że to jest mydło, to jest inny produkt. Zobaczymy, jakie składniki da się wyczuć bardziej w wodzie po goleniu. Ja tą wodę używałem tylko tak bardzo delikatnie testowo. Nie aplikowałem mocno na twarz, więc jak będzie więcej wody na twarzy, zobaczę wtedy, co tu jest ciekawego. Maszynka czuje, że mimo takiej małej ekspozycji żyletki, zwłaszcza teraz przy przejściu pod włos, że ta głowica dosysa mi się do skóry. Teraz czuję to wyraźnie. Jakoś tak żyletka prowadzi ją w ten sposób, że ten końcowy ruch, kiedy oddalam głowicę od skóry, czuję, jak głowica przysysa się do skóry sama. Więc ten kontakt krawędzi tnącej z żyletki ze skórą jest bardzo bliski. Przypomnijmy, to jest najwyższe ustawienie jakby stopnia agresywności tej głowicy. Wypłukiwanie, patrzcie, pod spodem jest dobre, nic się tam nie dzieje, nic nie zalega. Pięknie wykonana maszynka, tu nie ma się do czego przyczepić, tu nie ma żadnych niedoróbek, nic. I bardzo ładna rączka. Bardzo ładna. Także golenie może być przyjemne, zwłaszcza takim mydłem stworzonym. Rozmawiałem wcześniej z kolegą, z Adrianem, z producentem mydła. Właśnie mydło zostało stworzone bez hałasu, bez szumu, spokojnie, z rozwagą i efekty, jak mogę się teraz przekonać, są bardzo dobre. Myślę, że postawienie na dobre składniki naprawdę robi robotę, bo gdyby były zastosowane jakieś półśrodki, to myślę, że prędzej czy później by to wyszło, a tutaj golenie tym mydłem jest przy użyciu mydła, bo gole się maszynką, jest naprawdę satysfakcjonujące. Stonowany zapach, ja powiedziałbym, że jeśli chodzi o siłę zapachu, to jest takie angielskie mydło. To jest takie mydło w stylu DR Harris na przykład, jeśli chodzi o moc zapachu. Może mogłaby być większa, ale taka moc zapachu też jest dobra. Nie jest to żaden mankament, żaden feller. Proszę, trzecie przejście. Na dnie miski nie ma nic. Mydło wyrabia się naprawdę prosto. Ten pędzelek to jest jego czwarte użycie chyba. Już knot się fajnie rozłożył.
Czuję, że to jest jeden z lepszych pędzli, które miałem w swojej historii swojego golenia. Wiecie co, ja jeszcze trochę dodam. Odrobinę wody, niedużo, bo czuję, że w miarę wyrabiania tego mydła ta piana jeszcze bardziej zgęstniała. Bergamota i białe kwiaty w mydle. To najbardziej czuję. O, teraz jest lepiej. Od czasu do czasu da się wyczuć jeszcze taka zielony zapach pochodzący z jodły. Iglaki też się czuje. To jest też, daje taki sznyt takiego męskiego mydła. Proszę bardzo. W knocie zobaczymy po goleniu, ile zostało z tej niecałej 3-gramowej porcji mydła. Więc będziemy widzieli, na ile jest wydajne. Ostatnie przejście. About the Thai Windsor. Płytka H. Przez samo H. No, stopień do golenia, naprawdę. Wyśmienity. Ja widzę też, dochodzi żyletka, mimo takiej małej ekspozycji dochodzi też tu. Także głowica, konstrukcja głowicy. Właśnie ciekawa rzecz. Zagięcie. No, takie zagięcie, gdybyśmy się przyjrzeli, zagięcie żyletki wcale nie jest mocne, że ta krzywizna, wycinek koła zagina żyletkę w taki sposób, że tak właśnie ścina zarost, a tutaj w przestrzeniach, może to będzie widać, może nie, tu w przestrzeniach pod żyletką nie ma ani grama piany, więc to mydło spłukuje się dobrze. Sprzęt, jak widać, też jest czyściutki po mydle, głowica. Na dobre mydło składa się wiele czynników. Każdy jest ważny, każdy z tych czynników jakoś się łączy, stwarzając dobre bądź złe golenie. Tutaj golenie przy użyciu tego mydła Black Sheep, Foyt, próżnia. Właśnie rodzimy producent wyszedł z takim produktem i myślę, że wszedł z tym produktem razem z drzwiami, bo widzę, że mydło jest naprawdę dobre. Nie ma dyskomfortu w trakcie golenia. Ten poślizg jest, nawet po zgarnięciu też zostaje. Myślę, że to jest dobra baza. Singularity Core. Ciekawa nazwa. Proszę Państwa, mnie natomiast ciekawi, jak to mydło spisze się z innymi sprzętami. Ciekaw jestem, zwłaszcza Camisoli, jak to mydło zadziała z Camisoli. Zobaczymy. Camisoli to jest wymagający sprzęt, jeśli chodzi o jakość mydła. Tymczasem, jeśli chodzi o maszynkę, proszę, uprzejmie, 3 przejścia. Czarna owca. Z daleka od stada, ze swoimi zasadami, ze swoimi przemyśleniami stworzył przyjaciel Adrian takie mydło z dobrym składem. A woda, czuję, że zaczepiłem żyletką delikatnie, więc to golenie było naprawdę bliskie. Skóra, jak czuję, jest odżywiona
To już też coś świadczy, jest dobrze nawilżona. A golenie przebiegło. Miałem długi zarost, już taki naprawdę długi, 4 dni chyba. Dosyć długi. Mamy tutaj wodę. Co ciekawe, mogę Wam powiedzieć o wodzie, że tutaj są w składzie, tutaj nie ma wody destylowanej, tylko tutaj są hydrolaty, kochani. Woda jest mętna, gdybyście się przyjrzeli. Będzie to widać, nie będzie? Mętna jest przez to, że jest tutaj zawartość oleju, a raczej wosku jojoba, który jest w 100% kompatybilny ze skórą i to jest, ta mętność pochodzi stąd. A są tu też zastosowane hydrolaty lawendowy z obszaru wirginijskiego, więc łagodzący. I co mnie niezmiernie mnie też cieszy z róży, i to jest róża, przyjaciele, pochodząca z Bułgarii, hydrolat z róży damasceńskiej, bułgarskiej, więc najlepszej na tej części świata. Tutaj jest zawarte. Mamy tutaj właśnie, też mamy sok z aloesu, glicerynę. I co ciekawe, jeszcze jedna rzecz. Widzicie, jak twórca podszedł do tematu z grubej rury, naprawdę. Tutaj jest jeszcze bioferment z pomidora, cokolwiek to znaczy, ale bez przyczyny na pewno nie został użyty w tej wodzie. Black Sheep Void, woda po goleniu. I tutaj już jest mocno wyczuwalne, jak dla mnie w tej wodzie, trochę bardziej niż mydle. O proszę, to mi się też bardzo podoba. Można sobie dozować, tutaj nic nie chlapie. Widzicie, po kropli, jak kropelki na serce. 20% spirytusu, alkoholu. I tutaj już jest ostro, tutaj jest bardziej ostro niż chwilowe szczypanie, niedługo trwające już ustąpiło. Tutaj jest ostro. Iglaki na 100%, bergamota. Tutaj mocno wyczuwa się lawendę w tej wodzie. Więc troszeczkę inny kwiat dominuje niż mydle. Jaśmin jest wyczuwalny w mniejszym stopniu. Tak wyglądało golenie fajnym mydłem. Co zostało? Tłustości jakiejś szczególnej czuję nawilżenie, ale taka tłustość, lepkość, raczej to jest nawilżenie niż znowu coś innego. Paczula. Taki bardziej, o teraz już to nawilżenie czuje się mocniej na czarze. Paczula. Taki ziemnisty bardziej akcent. Co mamy tutaj jeszcze w tym? W tyglu nie mamy nic. I zobaczmy, czego możemy się spodziewać po takiej porcji mydła. Proszę, ten knut jest genialny. Po prostu tu jest retencja. Retencja w tym knocie to jest mistrzostwo świata. Patrzcie, jaka piana. Przyjacielu, naprawdę zrobiłeś dobrą rzecz. Piany użyję też jeszcze jako balsamu. Z tym mydłem. Z maszynką. Ekstra klasa. Zobaczymy, co pokażą inne sprzęty. Tymczasem, przyjaciele, kolejny odcinek to nie będzie odcinek dla zwolenników kwiatów, bo będzie szczególne mydło o zapachu, który jest wręcz hipnotyczny. Więc jeśli chcecie, no teraz to jest po prostu 120% przyjemności z golenia. Więc jeśli chcecie zobaczyć bardzo ciekawe mydło o takim zapachu,
że po prostu ja jak przechodzę koło tej rośliny, bo ta roślina teraz kwitnie. Jak przechodzę obok tej rośliny, nie mogę odejść. To jest krzew. Nie mogę odejść, zwłaszcza wieczorem. Krzew o kwiatach, które mają wielowymiarowy zapach, ale to będzie kolejny odcinek. Zapraszam, odwiedzajcie mnie. Dzięki za subskrypcję i pozdrawiam wszystkich serdecznie. Zaglądajcie na Dwa Ostrza i My Black Sheep. Do zobaczenia.